Pełne bezpieczeństwo w sytuacji kryzysowej daje dopiero pełna samowystarczalność. Własny prąd, woda, żywność i bezpieczeństwo zapewniane przez dużą odległość od innych ludzi. W ten mit wierzy mnóstwo osób. To brzmi pięknie, ale do ponad 99% z nas jest nieosiągalne. Jest za to inny, znacznie prostszy sposób, żeby zwiększyć swoje szanse w kryzysie. Lepszy, bo bardziej osiągalny. Zaraz Wam wytłumaczę, co dokładnie trzeba robić. I nie będzie to porada typu kup teraz naszą książkę, choć na rynek właśnie trafiło wydanie rozszerzone i uzupełnione. Domowy Survival 2.0. Link do miejsca, gdzie można ją kupić, w opisie pod filmem. Pełna samowystarczalność to mit. W internetowych dyskusjach widać, że samowystarczalność to w środowisku preperów taki święty graal. Cel, do którego trzeba docelowo dążyć. Na pierwszy rzut oka wydaje się to rzeczywiście bardzo atrakcyjne, więc łatwo ulec tej iluzji, że wystarczy nam małe, samowystarczalne gospodarstwo pod lasem, żeby być 100% bezpiecznym i nie potrzebować zestawu ewakuacyjnego. Przecież tam będziemy bezpieczni, no po co się stamtąd ewakuować, nie? Jak się temu jednak przyjrzeć głębiej, to widać, że to jest iluzja i ona błyskawicznie pryska. Można mieć dom samowystarczalny energetycznie, wytwarzać prąd przez cały rok, nawet w tak paskudne listopadowe dni jak ten dzisiejszy, kiedy aparat ustawił ISO 4000, żeby tylko dać odpowiednią ilość światła do nagrywania. Mieć ten prąd wprawdzie nie wyprodukowany dziś, tylko tam parę dni temu, kiedy była ładna pogoda. Mieć odpowiednio dużo paneli i odpowiednio duży magazyn energii, żeby, kiedy jest ta pogoda parę dni temu, naprodukować prądu na zapas. Rzeczywiście to załatwia sprawę, ale to nie są tanie rzeczy. Ale gotować trzeba będzie oczywiście na kuchence na własne drewno. A na ewentualność awarii mieć oczywiście pompę, abisynkę, świecę z własnego wosku i ziemiankę do przechowywania żywności. Dom oczywiście ogrzewać kominkiem, korzystając z własnego opału produkowanego, wytwarzanego we własnym zakresie, we własnym lesie. Opału pozyskiwanego oczywiście tylko siekierą. Tak można produkować na własną rękę 100% swojej żywności. Jak się postaramy, będzie ona odpowiednio zbilansowana. Możemy hodować kury, mieć dzięki temu jajka i raz na jakiś czas wsad do rosołu. Można hodować kozę, żeby mieć nabiał. Oczywiście nie non-stop, nie przez cały rok, bo każdy wie, że koza czy krowa nie daje mleka non-stop, tylko z przerwami. Problem może być z bardziej egzotycznymi przyprawami, jak na przykład, nie wiem, cynamon. No i z solą. Z solą z pewnością będzie problem. Mamy żywność, energię, wodę pewnie też. Oczywiście rośliny lecznicze również można samodzielnie wyprodukować albo pozyskać. Można wytworzyć odzież i nawet buty. Przecież możemy produkować skórę, meble można zbudować własnoręcznie, nawet rudę żelaza można pozyskać, potem zrobić z niej jakiś żeliwny odlew i jakieś proste narzędzie. Teoretycznie jest to wykonalne. Wszystko można. Bardzo przyjemnie ogląda się ludzi, którzy to robią na kanałach typu Primitive Technology. Naprawdę bardzo fajna rozrywka. Ale żeby w ten sposób funkcjonować, to trzeba do tego całe nasze życie dostosować. To będzie praca na cały etat, dla całej rodziny. Ale i tak trzeba powiedzieć, że w polskim klimacie, w polskich warunkach, przy polskich cenach nieruchomości to jest nierealne. Od setek lat w Polsce tak się nie funkcjonuje. To nie jest coś, co może zrobić każdy przeciętny zjadacz chleba z mrożonego ciasta, który mieszka w mieście, ma dzieci w szkole i na zajęciach pozalekcyjnych, pracę na etacie, która wymaga jeżdżenia do pracy, a nie pracę zdalną, który ma rodziców w podeszłym wieku i kredyt na głowie. Takie osoby spotka paraliż decyzyjny. Skoro nie jestem w stanie tego celu osiągnąć, to nawet nie będę do niego dążyć. Przecież i tak jakoś to będzie, a ci preperzy tylko straszą, żeby sprzedawać rzeczy w swoich sklepach i swoje szkolenia, i swoje plecaki. Bardzo dobrze opisał to Bartosz, jeden z naszych patronów, w komentarzu pod naszym wpisem na Patronite. Pod materiałem, który zobaczył oczywiście 2 dni wcześniej i to w dodatku bez reklam, bo tak udostępniamy nasze materiały patronom. Bartosz napisał: mam problem z podchodzeniem do tematu bez półśrodków, bo jeśli przygotowanie musi wyglądać tak, że na przykład żyjemy jak Amisze, to cały przekaz o tym zagrożeniu do mało kogo trafi, bo mało kto jest w stanie tak się przygotowywać, więc ludzie nie zrobią nic. Im więcej w domu sami majsterkujemy lub przy aucie, im więcej ludzi znamy w naszej okolicy, tym łatwiej będziemy improwizować w sytuacji kryzysowej. Z biegiem czasu możemy się lepiej zabezpieczać, ale coś trzeba zrobić już teraz, aby chociaż trochę zwiększyć swoje szanse. Ponad 99% osób nie ma szans na pełną samowystarczalność, ale 100% osób może realnie poprawić swoje bezpieczeństwo. Prostymi, małymi krokami. Bo nie musisz być w pełni samowystarczalny.
Musisz być bardziej elastyczny niż teraz. W ogóle bardzo podoba mi się to rozróżnienie między samowystarczalnością a samodzielnością. Można być samowystarczalnym energetycznie w 90%, mieć trochę przeskalowaną instalację fotowoltaiczną na dachu, a przez 10% roku korzystać z zewnętrznych źródeł energii, na przykład nawet agregatu prądotwórczego. Samowystarczalność mierzy się w procentach, a samodzielność w dniach. Ktoś może mieć bezpieczeństwo żywnościowe, samodzielność żywnościową na okres 4 tygodni, czyli na przykład zapas żywności na 3,5 tygodnia, a do tego coś, co na te dodatkowe pół tygodnia żywność dostarczy. Wędkę i znajomość lokalnych łowisk i umiejętność wędkowania. I my dziś w zasadzie prawie nie jesteśmy samodzielni, jeśli chodzi o zaspokajanie naszych podstawowych potrzeb. Może mamy jedzenia w domu na kilka dni, ale tak to żywność dostarczy nam sklep albo kurier na motorowerze elektrycznym. Wodę czerpiemy z kranu, a nie ze studni, nie nosimy jej też z rzeki. Gdy systemy wsparcia, na których polegamy, padną, zaczną się poważne problemy. Cytując jeden z komentarzy, a w mieście przestaną działać wodociągi, przestanie działać kanalizacja. Z powodu braku higieny wzrośnie zagrożenie epidemiologiczne. Apteki i markety zostaną okradzione, więc woda pitna i leki będą na wagę złota. Utworzą się gangi okradające pustostany i zabijające tych, co coś mają. Ta część komentarza nie jest pozbawiona sensu, natomiast kontekst, w jakim została umieszczona, już tak, bo w ten sposób VCRX 7441 próbuje przekonać mnie, że w razie kryzysu powinniśmy natychmiast z miasta uciekać do lasu. Nie powinniśmy. Przetrwanie sytuacji kryzysowej nie wymaga, żebyś był w stanie ewakuować się z rodziną do lasu i tam funkcjonować przez wiele tygodni czy miesięcy samowystarczalnie. W sensie zabierasz ze sobą z domu jakieś podstawowe narzędzia, a potem budujesz tam samowystarczalną bazę w lesie i pozyskujesz żywność, wodę i wszystkie inne rzeczy. I że będziesz tam się chować w tym lesie tak długo, aż sytuacja się uspokoi. To jest kolejny, równie szkodliwy mit. Przecież w razie na przykład blackoutu czy problemów z zaopatrzeniem w żywność nie będziemy uciekać do lasu. Tam nie ma ani prądu, ani łatwej do pozyskania żywności. W sytuacji kryzysowej twoje szanse wzrosną, jeśli będziesz bardziej samodzielny i bardziej elastyczny niż inni. Gdy zgromadzisz zapas wody na tydzień, a żywności na miesiąc. Gdy będziesz w stanie tę żywność przygotować do spożycia na kuchence turystycznej, bez prądu i gazu. Gdy masz duży powerbank albo przenośną stację zasilania i składany panel fotowoltaiczny, który w razie czego rozłożysz na balkonie. Gdy znasz sąsiadów i wiesz, który w razie czego pomoże ci coś naprawić, gdy masz dobre ubezpieczenie na życie od skutków pożaru, od odpowiedzialności cywilnej, wreszcie oczywiście, gdy jesteś przygotowany do opuszczenia domu, gdy sytuacja w mieście naprawdę bardzo mocno się pogorszy. Ale gdy wiesz, dokąd się udasz, a nie, że będziesz musiał zabierać ten plecak ratunkowy i namiot i jechać gdzieś koczować w lesie. A teraz zupełnie inny punkt widzenia, o którym też mało kto myśli. A co będzie zanim osiągniesz tę samowystarczalność? Jeśli twoim celem jest samowystarczalność, musisz wynieść się z miasta i stworzyć praktycznie od podstaw to samowystarczalne gospodarstwo. To nie jest tak, że można je sobie gdzieś kupić, że tylko trzeba mieć odpowiednio dużo pieniędzy, których zresztą i tak 99% ludzi nie ma. To będzie ogromny koszt wyrażony nie tylko w pieniądzach, lecz także we własnej pracy. Pracy wykonywanej ręcznie, bez narzędzi spalinowych oczywiście. Dodatkowo margines na popełnianie błędów jest tutaj naprawdę niewielki. Wystarczy jeden sezon i kiepski plon, żeby stracić połowę żywności. Zaś pożar albo wichura zniszczy wszystko, na co tak ciężko pracowaliśmy. Ale wreszcie to, do czego zmierzam. Zanim osiągniemy tę pełną samowystarczalność, czy będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy w pełni bezpieczni? Nie, a to przecież może trwać wiele lat. Na wiele lat odcinamy się od środowiska, w którym się wychowaliśmy, w którym osiągnęliśmy jakąś pozycję zawodową zapewniającą nam dochody, w którym nasze dzieci chodzą do szkoły i mają przyjaciół. A potem po tych 10 latach naszej ciężkiej pracy do budowy tej samowystarczalności okaże się, że nasi rodzice są już na tyle starzy i schorowani, że musimy ich przygarnąć pod nasz dach i się nimi zaopiekować. I co? Będą mieszkać z nami w małym, mało komfortowym, no bo samowystarczalnym domku pod lasem, daleko od jakiejś miejscowości, gdzie karetka w razie czego nie dojedzie. Poświęcimy pół jednego etatu na to tylko, żeby rodziców wozić po lekarzach, jakichś zabiegach rehabilitacyjnych? Czy może staniemy w prawdzie, pogodzimy się z porażką i wrócimy na ten czas do miasta, żeby było nam łatwiej o te potrzeby rodziców zadbać? Pamiętajcie, że w Polsce prowincja będzie się zwijać, bo rodzi się tam za mało dzieci. A może oddamy rodziców do domu opieki?
pod opiekę pracowników obcokrajowców z drugiego końca świata i będziemy ich odwiedzać raz w miesiącu. I wreszcie, jak ta samowystarczalność ma wyglądać, kiedy złamiesz nogę? Kto będzie wykonywać te wszystkie prace w czasie, kiedy ty będziesz leżeć z nogą obłożoną żywokostem w łupkach, czekając aż się zrośnie? No bo przecież gipsu sam nie wytworzysz. A może od razu, świadom tych wszystkich problemów, chcesz stworzyć samowystarczalną grupę, wspólnotę, komunę, powodzenia. Moim zdaniem trzeba sobie uświadomić, w przygotowaniach na sytuacje kryzysowe to nie samowystarczalność jest celem, tylko elastyczność. W naturze zmiany przeżywają nie te stworzenia, które są największe, najsilniejsze, najbardziej groźne, czy potrafią przeżyć najdłużej bez jedzenia, tylko te, które są w stanie najłatwiej, najszybciej zaadaptować się do zmian. Skuteczną strategią poprawy naszego bezpieczeństwa jest właśnie zwiększanie naszej elastyczności. I to jest naprawdę proste. Popatrzmy na to na przykładzie braku wody i kolejnych warstw poradzenia sobie z tym problemem. Robiąc domowy zapas wody, choćby trzymając w domu 10 5-litrowych baniaków z wodą, jesteś w stanie przeczekać jakiś czas, kiedy zabraknie jej w kranie. Gdy dołożysz do tego filtr do wody, możesz ją pozyskać gdzieś w terenie, choćby w parkowej sadzawce. Przynieść do domu, uzdatnić i wykorzystać. Gdy dołożysz do tego plandekę i sznurek, możesz łatwo pozyskać deszczówkę. Jeśli mieszkasz na ostatnim piętrze i masz niezadaszony balkon, to jak sobie tę plandekę rozepniesz na balkonie, to nawet nie musisz po tę wodę daleko chodzić, ona będzie od razu u ciebie na piętrze. Gdy do tego dokupisz toaletę kompostującą na wyjazdy pod namiot, ale będziesz ją trzymać w domu, to w razie braku wody zmniejszysz zapotrzebowanie na wodę do spłukiwania w toalecie, czyli zapas i te źródła wystarczą ci na dłużej. Żadne z tych działań samo w sobie nie da ci pełnej gwarancji przeżycia długotrwałego braku wody albo jej skażenia w kranach, chociaż na przykład filtr na wodę skażoną w kranach już jest świetnym rozwiązaniem. Ale każda z tych warstw sukcesywnie dokładanych poprawi twoją zdolność reakcji na taki kryzys, czyli ułatwi jego przetrwanie. A teraz popatrzmy na to na przykładzie utraty pracy. Jeśli masz oszczędności, możesz przez jakiś czas utrzymać się nie mając dochodu. Jeśli masz ubezpieczenie spłaty kredytu w razie utraty pracy, to ubezpieczyciel przejmie na siebie koszty raty twojego kredytu. Jeśli masz zapas żywności, to możesz jej przez jakiś czas nie kupować, obniżając codzienne koszty życia. Jeśli masz nawet małą instalację fotowoltaiczną, kilka paneli na balkonie i magazyn energii, możesz przez dużą część roku korzystać z prądu za darmo. Na przykład w szczycie lata się za darmo klimatyzować, a przez część sezonu grzewczego tym samym klimatyzatorem z funkcją grzania za darmo ogrzewać mieszkanie. Jeśli masz samochód albo rower, możesz dorywczo rozwozić jedzenie i w ten sposób zarobić część pieniędzy niezbędnych do utrzymania rodziny. Jeśli masz wielu znajomych w branży i poza nią, ludzi, którzy mogą cię polecić, bo wiedzą, że dobrze pracujesz, będzie ci łatwiej znaleźć nowe źródło utrzymania. Razem z tego wszystkiego tworzy się solidna sieć wsparcia, która pozwoli ci przetrwać taki kryzys. Żeby realnie poprawić swoje bezpieczeństwo w sytuacji awaryjnej, rób codziennie proste rzeczy. Małymi krokami zwiększaj swoją elastyczność. Patrz, czego ci brakuje i uzupełniaj te braki. Regularnie dokładaj kolejne warstwy. Patrz, co ci się nie sprawdza i wymieniaj te rzeczy. Sprzedawaj je, żeby odzyskać część pieniędzy. Ucz się od innych, od fachowców i od innych preperów, żeby oszczędzać czas, nie popełniać tych błędów, które oni już zrobili. Jeśli jesteś na początku tej drogi, to zobacz ten film, który pokazuje 20 prostych rzeczy, które warto zrobić, bo mocno poprawią twój poziom odporności na różne kryzysy. A jeśli już podstawy masz ogarnięte, to zobacz ten film o takich rzeczach, które mądrzy preperzy robią codziennie.